Kolejny odcinek naszego subiektywnego przeglądu marek Yerba Mate, tym razem lekko kontrowersyjny, ponieważ będzie to marka jedna z popularniejszych na świecie i w Argentynie i zarazem taka, do której jakoś od kilkunastu lat nie mogę się przekonać. Rosamonte. Czajnikowy.pl. Rosamonte to Apóstoles w Misiones w Argentynie. Miejsce, które jak mozaika skupia wiele kultur i wiele nacji, ludzi, którzy przybyli tam w poszukiwaniu lepszego jutra. No i przybyli też emigranci z Ukrainy, czyli rodzina Hryniuków. Dimitrij, założyciel marki Rosamonte. Właściwie to jest to założyciel plantacji Yerba Mate, a potem młyna, który mielił tę Yerba Mate, żeby oczywiście zaoszczędzić. No to naturalne. Jeżeli produkujemy coraz więcej yerby, to stawiamy sobie też już młyn, żeby nie dawać zarabiać pośrednikom. No i ostatecznie przejął całą produkcję Yerba Mate. Nie woził już do skupu, tylko produkował swoją markę, nadał jej markę, no a potem zaczął hodować bydło. I jeszcze stawy hodowlane się pojawiły i produkcja ryb. Więc ogólnie byli to rolnicy, ludzie, którzy podchodzili do produkcji rolnej bardzo szeroko, wszechstronnie. No i jak powiedział Adam z Yerba Mate recenzję, mój kolega po fachu, bardzo mi się spodobało to jego określenie, traktuje się tam Yerba Mate jak kapustę na polu. No i trochę to tak wygląda. Robią tam wszystko, żeby yerba rosła równo, dawała wielkie plony, żeby jak najlepiej zoptymalizować swoją pracę rolniczą i ja powiem Wam, że nie do końca jestem fanem takich rozwiązań, gdzie wieloma rzeczami zajmuje się firma. Wolę takie yerba mate, które są produkowane w całości przez jednego producenta i nie mają jakichś pobocznych działalności, gdzie się może robi jeszcze herbatę, jakieś ziółka, ale ogólnie robimy yerba mate, rozwijamy technologię. Tu oczywiście również Rosamonte stara się o takie rzeczy. Mamy na przykład nowy system, który jest opalany biomasą, system do suszenia yerba mate. Biomasy w działalności rolniczej, tam przy tych krowach w ogóle zawsze dużo, więc w sumie jest ekologicznie. Mamy certyfikaty, chroni się tutaj lasy deszczowe, jest rekomendacja z argentyńskiego towarzystwa kardiologicznego, więc yerba mate jest też zdrowa. Ogólnie bardzo pozytywne podejście i co warto jeszcze powiedzieć o Rosamonte, to, że jest to yerba mate dość kontrowersyjna. Występują tutaj sprzeczki dotyczące aromatu różanego. Zauważcie, nawet jeżeli otworzycie Wikipedię czy strony różnych sprzedawców yerba mate, to ona często jest opisana jako właśnie mająca różany aromat, mająca nie tyle dodatek olejku różanego, chociaż niektórzy też takie pomysły mieli, ale po prostu pachnąco różą przez to, że jest leżakowana z różanym drewnem. No i dochodzi do tego, że nawet są sprzeczki. Ja zauważyłem, że jeżeli ktoś nie czuje tej różanej nuty tutaj, to się mówi, że dał się nabić w butelkę, kupił starą, zwietrzałą Rosamonte, że prawdziwa, świeża Rosamonte pachnie różą i są ludzie, którzy są gotowi się naprawdę o to kłócić i jest to sugestia. No i moi drodzy, jeśli czujecie tam różę, to nie czujecie, tak? Naprawdę nie ma. Jest róża na opakowaniu, narysowana pięknie, sama nazwa Rosamonte sugeruje różaną górę, aczkolwiek znalazłem, że tak naprawdę róże gór. Wiecie, tak jakby trochę tam jest gdzieś może górzyście, w każdym razie jakbyśmy wśród stawów to uprawiali, to by była róża stawów albo jezior, wiecie, to o to chodzi, to nie ma nic wspólnego z różą. No i ta róża tutaj też nawiązuje do tradycji. Tak naprawdę w początkach firmy było tak, że rzeczywiście leżakowała yerba mate w skrzyniach z różanego drewna i na pamiątkę tego jest ta róża, przy czym nawet wtedy ona nie miała aromatu róży. Dlaczego? Bo różane drewno tak naprawdę ma kolor różany, wiecie, potrafi być nawet fioletowe, ale nie pachnie różą i to nigdy nie pachniało różą. No a teraz właściwie producent milczy na ten temat, sprzedawcy tam o tej róży mówią, Wikipedia
o róży mówi, to nikt nie widzi powodu, żeby gdzieś to dementować. To skoro jest róża, no to jest, ludzie to czują. Wiecie, są wśród was na pewno tacy, którzy kupują to dla tego różanego aromatu i teraz się okazuje, że się sugerujecie cały czas. Zobaczcie, jak potężny jest nasz mózg. Czujemy różę, bo sobie ją wmówiliśmy. Jej tam nie ma. Nie czujecie róży i spójrzcie na to świeżym okiem. Napijcie się swojej Rosamonte i zastanówcie się, czy serio czujecie różę. Nie ma tam róży. Co tam za to jest? Jest bardzo intensywny, charakterystyczny smak. Mówi się nawet, że Rosamonte to jest yerba dla tych, co piją kawę, którzy lubią taką, wiecie, nie trzeciofalową, jak tutaj Adam na kanale opowiada, tylko taką drugofalową, porządnie spaloną, gorzką, cierpką kawę, która stawia na nogi. I mniej więcej taka jest Rosamonte i taka jest jej popularność, tak jak tej drugofalowej kawy. Jest ona szorstka, jest ona gorzka, cierpka, bardzo mocna, wyraźna, taka wytrawna, można by powiedzieć. I drugie parzenie już smakuje jak glina w moim odczuciu. Jest po prostu bardzo mineralne, bardzo przepłukane. To jest taka yerba w mojej opinii na raz. To jest no, takie espresso. Zalewamy dużo, wypijamy, wykrzywia nas, pobudza nas, ale zostawiamy to. Nie zalewamy drugi raz. Już moim zdaniem nie warto. Więc yerba mate ma tutaj takie cechy, które sprawiają, że ja nie jestem jej fanem i nie mogę się do niej przekonać. Od kilkunastu lat co jakiś czas daję jej szansę, wiem, że się gust zmienia, smaki się zmieniają, ale za każdym razem jak się napiję Rosamonte, to stwierdzam, no nie, to nie jest yerba dla mnie. Ale wiem, że dla wielu z was jest i wiem, że się pewnie ze mną nie zgodzicie, ale mój subiektywny przegląd yerba mate, więc uważam, że no, nie zostanę fanem. Co więcej, jeżeli przeglądaliście książkę Yerba Mate w tydzień, którą niedawno popełniłem i miała premierę, to zauważycie, że jest tam też taki mały rozdział, w którym pojawiają się wywiady z producentami Yerba Mate. Ja próbowałem nawiązać korespondencję z licznymi z nich, również z Rosamonte. Muszę wam powiedzieć, że trudne to było. Wiele osób mnie zupełnie zignorowało, ale Rosamonte akurat mi odpisała, żebym do nich nie pisał i sobie poczytał u nich na stronie, więc tak jakoś jeszcze nie wzmogli mojej sympatii tym, więc co wy myślicie o Rosamonte? Piszcie, pewnie macie inne zdanie. Piszcie, czy czujecie te róże. Może podejmiemy dyskusję. No, ja wiem, że tego tam nie ma, ale wiem też, że jest to ciągle żywy temat po tylu latach obecności Rosamonte na rynku. Może macie inne zdanie, na pewno macie inne zdanie. Piszcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.